Cześć! Dzisiaj gościmy u Kamila. Bardziej znany Kamil jest na forach pod nickiem FuzzyPoz. Cześć Kamil. Cześć Bartku. Kamil opowie nam trochę o swojej pasji, jaką jest akwarystyka biotopowa, a później będziecie mogli zobaczyć ujęcia z jego akwarium. Kamil, powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z akwarystyką i kiedy? No więc ja akwarystą jestem stosunkowo krótko, bo to są jakieś 4 lata gdzieś mniej więcej. I jak się to zaczęło? No tak jak chyba większości z nas, nie? Jakiś pierwszy zbiornik, neonki, nie? Klasyka. No, kawałek drewna, kolorowa tapeta na tylnej szybie, także to po prostu klasyka. Wszyscy praktycznie tak zaczynają. No a potem zaczęło się szukanie informacji o tym, jak sprawić, żeby tym neonom jednak było lepiej trochę. No i zaczęło się poszukiwania już mocno zakrojone. W polskim necie oczywiście znajdziemy te wszystkie historie, że na czarnym podłożu lepiej wyglądają i tak dalej. To są takie te rzeczy, które jeszcze powodują, że taki początkujący robi jeszcze więcej błędów, zanim dojdzie do tego, żeby spróbować poszukać gdzie indziej. No ja na pewnym etapie poszukiwań stwierdziłem, że może jednak spróbuję podpatrzeć, jak te neony mają w naturze, czyli tam gdzie żyją. No i to mnie pchnęło, później już wytyczyło jakby drogę moją akwarystyczną. Dobra, to powiedziałeś, dlaczego już akwarystyka biotopowa, a powiedz proszę mi, czym według Ciebie jest akwarium biotopowe? Bo ostatnio była dyskusja na temat tego, czym tak naprawdę jest akwarium biotopowe, czy to jest akwarium środowiskowe, czy jeszcze jakieś inne? No to dla mnie akwarium biotopowe ma spełniać pewne założenia, które jakby są kluczowe, żeby móc powiedzieć o nim, że jest biotopowe. Możemy wyróżniać jakby różne stopnie biotopowości dla tych, którzy tam uważają, że to może być środowiskowe akwarium i tak dalej. Jest taki podział umowny zrobiony, że można stworzyć jakby trzy poziomy akwariów, które możemy podpiąć pod takie środowiskowo-biotopowe. Taki pierwszy poziom to poziom nazywany na zagranicznych stronach B3. Jest to taki poziom, gdzie odwzorowujemy na przykład czarne wody Ameryki Południowej i nie skupiamy się na konkretnych rybach występujących w jednej rzece, tylko odtwarzamy środowisko. Tak? Drugi poziom to taki, że na przykład odtwarzamy rzekę, mamy Amazonkę i to jest jako taki obszar odtworzony. A trzeci poziom, ten najwyższy, to jest odtworzenie konkretnego miejsca z tej Amazonki na przykład, czyli jakiegoś zakola rzeki, gdzie żyją dane specyficzne gatunki ryb, które występują razem w naturze i razem pływają w tych samych zbiornikach. I dla mnie tym jest taka prawdziwa akwarystyka biotopowa. Oczywiście musimy jeszcze do tego dobrać odpowiednie rośliny, które też rosną w tych samych zbiornikach, jeśli tam rosną. No a zadbać o odpowiednie parametry wody, starać się tak oświetlać zbiornik, żeby jak najbardziej imitował to nasłonecznienie takie dzienne, czyli jakieś wschody, zachody słońca, można się w to bawić i to naprawdę fajnie wygląda, jak ryby się budzą do życia tak spokojnie, a nie wszystko dzieje się skokowo. I to też jest bardzo ciekawa obserwacja. Także tak, to dla mnie tworzy pełny zbiornik biotopowy wszystko. A Kamil, opowiedz nam o swoich sukcesach, o tych konkursach, w których brałeś udział i czy przynosi Ci to satysfakcję? No oczywiście, że przynosi satysfakcję. Startowanie w konkursach i takie sprawdzanie jakby poziomu swojej wiedzy jest fajną sprawą. Tym bardziej, że jak się okazuje, no ten poziom mojej wiedzy nie jest jakiś niski, nie zajmuje jakichś słabych, niskich miejsc, tylko są to miejsca takie, które rzeczywiście dają sporą satysfakcję. Jeden z konkursów organizowany przez takiego guru biotopowego, Heiko Blechera, wygrałem w części online, czyli na podstawie zbiornika postawionego w domu. Był to najlepszy zbiornik ze wszystkich zgłoszeń ze świata. Później w finale tego konkursu we Włoszech zająłem 5. miejsce. I sam finał bardzo ciekawy, poznałem wielu fajnych ludzi, z którymi do tej pory mam kontakt i rozmawiamy o biotopach i to są też ludzie z fajną wiedzą. I drugi taki konkurs istotny to konkurs Biotope Aquarium Design Contest. Ten konkurs odbywa się w Rosji. I tam w tym momencie mój zbiornik zajął 5. miejsce na świecie, także to też jest niesamowite wyróżnienie, bo jest to bardzo wysokie miejsce. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego wyniku.
a wręcz no, tam chyba punktu brakło mi do 4. miejsca, więc to też bardzo blisko, także No tak, no to są dobre osiągnięcia, no, wiesz, w skali świata. Do tej pory ta akwarystyka biotopowa w Polsce tak raczkowała, teraz od kilku lat rzeczywiście zaczyna dobrze funkcjonować, więc pewnie tych sukcesów będzie więcej. I tego Ci życzę oczywiście, coraz wyższych miejsc. Jak mógłbyś nam opisać swój zbiornik, jego wymiary, oświetlenie, filtrację wody, jakiej używasz i obsadę, jaką w tej chwili masz? Okej. Więc zbiornik jest nietypowych rozmiarów, nietypowego kształtu, jakby bo jest bardzo długi i bardzo niski. Większość ludzi boi się niskich zbiorników, bo wyglądają jakby te proporcje nie do końca naturalnie i dlatego jednak przy tak długim zbiorniku jak ja mam, a to jest 180 cm, każdy brałby wysokość 60 cm. Ja mam 32 cm, także zbiornik jest naprawdę niski. I jest szeroki, bo ma 60 cm, to też daje dużą powierzchnię dna dla ryb, które chcę trzymać. A z ryb, jeśli chodzi o obsadę, to właśnie to wygląda tak, że w tym momencie mam pielęgniczkę żółtą i pielęgniczkę trójpręgą. Oba gatunki w układzie 3 samce, 4 samice. Jest naprawdę co obserwować. Fakt, cały czas coś się dzieje. Do tego dochodzi 10 kirysków sterby. Około 20 drobnoustków Beckforda, nie wiem dokładnie, no bo tam ryby się wydarły kilkukrotnie, jakieś młode osobniki widziałem, że dołączyły do stada, a nie wiem dokładnie ile ich jest. I myślę, że około 15 ukośników, dawno ich nie widziałem wszystkich w grupie, naliczyłem swego czasu 11, chyba 2 dni temu, ale nie jestem w stanie, bo siedzą pochowane cały czas, więc tak to wygląda. No i to jest, jeszcze pływa jeden kirysek sierpoplamy z grupy większej, tutaj było blisko 20 sztuk, tylko że tamte kiryski już trafiły do innego akwarium, a ten jeden jeszcze nie chciał się dać złapać i sobie pływa sam, ale już niedługo. A powiedz mi coś o oświetleniu, bo oświetlenie jest bardzo ciekawe, później będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda z góry, czego użyłeś i wiem, że tutaj właśnie jest pełna symulacja wschodów, zachodów słońca i powiedz, jak to zrealizowałeś. Więc całe oświetlenie opiera się na takim prostym, bardzo prostym stelażu do it yourself typowo, do którego przymocowane są moduły LED z soczewkami skupiającymi. Takich modułów jest 40 i one są rozłożone na kilka linii oświetlenia sterowalnych. Do tego dochodzą jeszcze moduły RGB, które zapewniają zmianę kolorów tam przy wschodzie słońca, czyli do przejścia z czerwieni w żółcie, później do światła białego i zaczyna się ten wschód i późniejsze południe i zachód. To wszystko zaczyna płynąć spójnie i od lewej do prawej strony zbiornika. Wtedy włączają się poszczególne linie zaświetlenia z modułów z soczewkami skupionymi. I to tworzy bardzo fajną opcję do oglądania. W samo południe, w zasadzie przez kilka godzin takich południowych, kiedy maksymalne natężenie światła jest, świecą jeszcze moduły LEDiTube i tych modułów jest chyba 6 albo 7 nad większymi skupiskami roślin są dane po to, żeby te rośliny trochę doświetlić. No i tak to w zasadzie wygląda. No, sterowniki to chińska produkcja, takie 5-kanałowe sterowniki TC420. Można je zaprogramować bez najmniejszego problemu przy pomocy komputera i to wszystko bardzo fajnie gra. A jeśli chodzi o filtrację? Do filtrowania używam aktualnie jednego kubełka Eheima 2228. To jeden chyba z największych kubełków Eheima. I w środku mam filtr wewnętrzny, głowicę do cyrkulacji Aquael Turbo 2000 z gąbką. Ten Eheim też jest z gąbką na wlocie, po to, żeby był prefiltr, żeby sam kubełek był czysty. Jest jeszcze skimmer, którego używam od czasu do czasu po to, żeby sobie oczyścić taflę z ewentualnej jakiejś tam błony i trochę rzęsy wyłapać przy okazji, która jak wszyscy wiemy na początku jest fajna, a potem męczy. Tak, wyławianie i to. Tak, także no tak to wygląda, to jest cały osprzęt. A bo wiem, że tutaj nie używasz wody RO praktycznie, tylko używasz
wody inaczej przygotowane. RO też. Też RO, ponieważ mieszam tą wodę RO z wodą przelewaną przez filtr BRIT, taki czajnikowy. Jak wielu tam się puka w głowę, bo narosło wiele mitów o zabójczym srebrze w tym filtrze, o cudach, które się dzieją. No mnie się nigdy nic nie działo i używam tej wody od dawna, w zasadzie 4 lat, jak się bawię w akwarystykę, cały czas do wszelakich zbiorników lałem tę wodę i nie było problemu. A dlaczego tak? No dlatego, że ta woda po przesączeniu przez ten filtr węglowy i żywicę jonowymienną, która jest w blicie, czyli nic strasznego, zmienia swoje trochę parametry, jest bardziej miękka i nadaje się lepiej do odwzorowania takiego biotopu. No oczywiście dolewam jeszcze tego RO po to, żeby ta woda była jeszcze bardziej miękka. Jak już symuluję porę deszczową, to wtedy tak naprawdę ta woda RO jest tutaj no, nieodzowna, żeby rozcieńczyć wszystko, co zostaje w zbiorniku. A jakie parametry wody w tej chwili utrzymujesz? W tym momencie pH jest w granicach 6,5-6,8. Twardości węglanowa to jest poniżej 2 stopni niemieckich. Ta ogólna jest około 5-6 i to w zasadzie tak najczęściej się kręci gdzieś koło tego. Jak symuluję porę suchą, to te wartości idą trochę do góry, a robię to oczywiście przez brak podmian, dolewanie tylko wody odparowanej i wtedy dolewam tylko RO. Także samą wodą już parametrów nie podnoszę. A jak symuluję porę deszczową, no to podmieniam na taką właśnie mieszankę wody RO z wodą z Brity, żeby mniej więcej utrzymać te twardości na podobnym poziomie, ale podmieniam wtedy więcej ze zbiornika. W całym zbiorniku się obniżają, ale nigdy do takiego jakiegoś poziomu zerowego kompletnie. Okej. Bardzo Ci dziękuję, Kamil, Również za rozmowę. A Was zapraszam do oglądania filmów z akwarium Kamila. Jest tego bardzo dużo. W zasadzie można siedzieć i oglądać to godzinami. Zbiornik jest na tyle długi, że trzeba było zrobić naprawdę dużo ujęć, żeby Wam pokazać całość tego zbiornika, a i tak pewnie się to do końca nie udało, bo w każdej części zbiornika dzieje się coś nowego, coś ciekawego i było trudno to uchwycić. Także zapraszam Was do oglądania. Pozdrawiam. Cześć. cześć.